W dzisiejszym filmiku pokażę, jak w łatwy i szybki sposób zrobić piłeczkę na płaskiej maszynie dziewiarskiej. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Główną zasadą, aby wykonać taką piłeczkę, jest zrobienie pięty, tak jak w skarpecie, stosując rzędy skrócone i powtórzenie tej części 8 razy. W trakcie dziania piłeczki, stosując rzędy skrócone, zawsze przekładaj włóczkę pod igłą po stronie wózka, a igły, które należy wysunąć do przodu, a potem do tyłu, są zawsze po stronie przeciwnej do wózka. Na początku ustaw wózek po prawej stronie i używając włóczkę pomocniczą nawlecz 19 oczek i przerób parzystą liczbę rzędów, tak aby wózek po zakończeniu był po prawej stronie. Zawieś ciężarek i zmień włóczkę pomocniczą na włóczkę właściwą w pierwszym kolorze. Nabierz oczka i przerób jeden rząd w lewo. Zmień teraz ustawienia maszyny na dzianie rzędów skróconych. W maszynach Silver Reed dźwignię Russella przesuń z rzymskiej dwójki na 1, a w maszynach Brother przesuń dźwignię z N na H w prawo. Gdy maszyna i włóczka jest przygotowana, zacznij od wysunięcia dwóch ostatnich igieł po prawej stronie do przodu do pozycji wstrzymania i przerób jeden rząd. Następnie przełóż włóczkę pod pierwszą igłą, wysuń kolejne dwie ostatnie igły po lewej stronie i przerób jeden rząd. Przełóż ponownie włóczkę pod pierwszą igłą i przesuń 4 igły do przodu po prawej stronie do pozycji wstrzymania. Przerób jeden rząd, przełóż włóczkę pod pierwszą igłą i wysuń 4 igły po lewej stronie do przodu. Przerób jeden rząd, wózek jest po lewej stronie. Przełóż włóczkę pod igłą i wysuń do pozycji wstrzymania 3 igły po prawej stronie. Przerób jeden rząd, przełóż włóczkę pod igłą i wysuń do pozycji wstrzymania 3 igły po przeciwnej stronie. W pozycji pracy zostało teraz jedno ostatnie oczko. Przed przerobieniem kolejnego rzędu, aby oczko to nie spadło, najlepiej jest przewiesić ciężarek wyżej albo przytrzymać robótkę do dołu w trakcie przerabiania rzędu. Po przerobieniu tego rzędu zaczniemy przesuwać igły z powrotem do pozycji pracy, tylko w odwrotnej kolejności. Przełóż włóczkę i przesuń do tyłu pierwsze 3 igły po prawej stronie do pozycji C w maszynach Silver Reed, a w maszynach Brother do pozycji D. Igły są w pozycji C, gdy ich końce znajdują się w obszarze oznaczonym literką C z boku płyty maszyny. Lub, aby upewnić się, czy igły są w tej pozycji, można otworzyć skrzydełka igieł, które należy przesunąć i przesuwając te igły do tyłu do momentu, aż końce skrzydełek będą w linii z metalowymi bolcami znajdującymi się na skraju łóżka maszyny, tak jak na zdjęciu. Dzięki przesunięciu ich do pozycji C, igły te zostaną przerobione i przesunięte do pozycji pracy bez zmieniania ustawień maszyny. Przełóż włóczkę pod igłą i przesuń do pozycji C kolejne 3 igły po lewej stronie. Przerób jeden rząd, wózek jest po lewej stronie, przełóż włóczkę i przesuń do tyłu teraz 4 igły z prawej strony. Przerób kolejny jeden rząd, przełóż włóczkę i przesuń do tyłu teraz 4 igły z lewej strony. Przerób jeden rząd, przełóż włóczkę i przesuń do tyłu ostatnie 2 igły z prawej strony. Przerób jeden rząd i przesuń do tyłu ostatnie 2 igły ze strony lewej. Wszystkie igły są teraz w pozycji pracy i pierwsza z 8 części jest zakończona. Jeśli robimy piłeczkę dwukolorową i chcemy, aby kolory układały się w owalnym kształcie, to teraz należy zamienić kolory włóczek. Włóczkę w pierwszym kolorze wyjmij z wózka i zaczep go na końcu stolika, a włóczkę w drugim kolorze nawlecz na wózek i powtórz dokładnie te same czynności jak w części pierwszej. W trakcie przerabiania pierwszego rzędu nowym kolorem proszę przytrzymać koniec włóczki pod maszyną, aby wózek prawidłowo przerobił oczka. Jeśli nie będzie właściwego naprężenia włóczki, cała robótka może spaść z maszyny. Powtarzamy skracanie rzędów, wysuwając kolejne igły do przodu według przedstawionego schematu, a następnie w odwrotnej kolejności wydłużamy rzędy, wsuwając kolejne igły do pozycji C.
Po zakończeniu drugiej części kontynuujemy wymianę kolorów i dzianie kolejnych pasków piłeczki. Tak wyglądają zakończone wszystkie części piłeczki. Ostatnią część zakończyłam rzędami prostymi, używając włóczkę pomocniczą. Obydwa końce, zrobione z włóczek pomocniczych, można zostawić i wykorzystać jako wypełnienie piłeczki. Na zdjęciu widoczna jest zszyta piłeczka przed wypełnieniem. Po jej wypełnieniu przewlecz włóczkę na obu końcach piłeczki, ściągnij końce włóczki i piłeczka jest gotowa. Mam nadzieję, że spodobał Ci się filmik i przedstawiony pomysł na zastosowanie rzędów skróconych, aby wykonać taką piłeczkę. W okresie świątecznym metodę tą można wykorzystać na zrobienie np. bombek na choinkę. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na YouTube na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.